ale ja uważam, że my wszyscy mamy jakiś cel i sens życia. Joanna Jędrzejczyk, polska zawodniczka MMA, pierwsza Polka w organizacji Ultimate Fighting Championship oraz mistrzyni tejże organizacji w wadze słonkowej w latach 2015-2017. To, co mi pozwalało osiągać rzeczy wielkie, to było to, że ja przed każdą walką i po każdej walce szłam do szpitala dziecięcego. Ale my schodząc ze sceny, jak jest ten wyrzut, taki huragan, my schodzimy, się cisza. Jakby był taki dźwięk, taki... Ale z tej rozmowy zobaczycie, że jest to bardzo wrażliwa, pełna empatii kobieta. Ktoś przychodzi i ci mówi, że za rok ciebie nie będzie, nie? No mówimy, mnie. To dotyczy każdego z nas. Kto to jest czarny pas? Biały pas, który nigdy się nie poddał. Żałuję, że nie wysłałam tego badania do Niemiec, bo w końcu wzięłam próbkę i było już za późno. Po to, żeby chociaż jeden dzień dłużej żyła z nami, albo miesiąc. I to była cholerna samotność i to długa, bo przygotowania do walki potrafiły trwać nawet 12 tygodni. Asia, przesłuchałam z Tobą na przestrzeni ostatniego, powiedzmy tygodnia, trochę rozmów podcastowych, obejrzałam Twój dokument. I trochę chciałabym się cofnąć bardziej jeszcze wstecz i trochę bardziej Cię pociągnąć za język. Z jakiego domu wywodzi się ktoś, kto jest tak zdeterminowany i kto osiągnął tak wielki sukces, nie tylko w sporcie? Z dobrego domu. Nie z trudnego domu, bo z tym się kojarzą często sztuki walk w ogóle, ale z bardzo dobrego domu, w którym było dużo pracy, ale dużo miłości, pomimo iż Morice są, rocznikiem 60 około, 59, 61 i to jest ten rocznik, który te roczniki w 90% nie uczyły emocji, ale miłość była u nas w domu. Tam nie było, codziennie słowa kocham cię, ale tą miłość dało się odczuwać. I w ogóle my teraz, czemu jest taki nagle boom teraz w wybuchu terapii, mamy potrzebę słuchania właśnie podcastów, edukowania się, wprowadzenia zmian w naszym życiu, bo niestety jesteśmy tym pokoleniem, które nauczyło się mówić o emocjach i przede wszystkim czuć i je wyrażać, te emocje, i pomyśleć o tym, że mamy prawo wyrażać te emocje. Ale ja jestem z dobrego domu, gdzie chyba wszystko było poukładane. Nie było jakoś super kolorowo, ale chyba u każdego w latach 90., bo to były zaraz zmiany ustrojowe, już były zmiany ustrojowe, ale to był dobry dom. I nie wiem, ale w moim domu nie było jakby był kładziony nacisk na naukę i nie było czegoś takiego, o dziecko, masz talent, może będziesz sportowcem. No nie, musiałam to sobie sama wypracować, ale ja od małego czułam, że ja latałam 10 centymetrów ponad chodnikami. Tak, to słyszałam, to stwierdzenie, i jak to usłyszałam, to się z tym utożsamiłam, bo ja pamiętam, jak oglądałam Kevina samego w domu i patrzyłam na Nowy Jork i sobie myślałam, tak, ja tam kiedyś będę. I wiem, że ty też trochę miałaś takie marzenia. Miałam totalnie, wiedziałam, że były marzenia, ale wiedziałam, że jakoś szybko pojęłam to, że na marzenia trzeba pracować, że nie można ludziom zazdrościć, że jeżeli coś chcesz mieć, osiągnąć, tak jak kiedyś to była para Nike, pierwsza, którą chciałam mieć bardzo. Wiedziałam, że rodzice mnie jej nie kupią. Ja znalazłam drogę, żeby zarobić na to pieniądze i sobie je kupić. I tak to wyglądało. I ja teraz często słyszę, że ludzie oceniają mnie poprzez to, co mam. Oni widzą ten wierzchołek góry lodowej, ten osiągnięty szczyt, ale nie widzieli tego podejścia, w ogóle przygotowania w ogóle do pierwszego kampu, do drugiego, trzeciego, czwartego, jak masz wspinaczkę. Także wiedziałam, że to wymaga wszystko ciężkiej pracy i że wszystko jest w życiu możliwe. Chociaż wtedy, gdy byłam małą dziewczynką, właśnie nie zamykałam oczy. Miałam wujka w Stanach, jak pewnie słyszałaś, który wysłał mi i mojej siostrze bliźniaczej rowery
na komunię, to my byłyśmy gościowami na osiedlu, ale takie piękne górale. Ale ja mówię, jejku, jaka ta Ameryka jest fajna, tam takie rowery mają i w ogóle chciałam polecieć, ale ja wtedy myślałam, że słuchaj, wiedziałam, że nie było mnie stać, nie miałam możliwości. Mówię, dobra, jak to się nie wydarzy, to się nie wydarzy. Życie jest piękne też inaczej, ale to się wydarzyło, bo bardzo, bardzo tego pragnęłam i ciężko pracowałam na to. Zastanawia mnie to, skąd to się bierze, bo zadaję to pytanie, bo sama nie wiem, nie znam na nie odpowiedzi. No bo dlaczego tak jest, że niektórzy, i czasami to jest nawet rodzeństwo, nie? W jednym domu. Jesteśmy totalnie różni. Tak, ale dlaczego tak jest, że ty miałaś w sobie tą jednak determinację i ciężką pracę, a ktoś inny tego nie ma? Wiesz, o co chodzi? Wiesz czemu? Bo się rodzimy z jakiegoś powodu przychodzimy na świat z jakiegoś powodu i to było moją misją i nam się czasami wydaje, że my nie jesteśmy blessed, jak to się mówi, że nie jesteś błogosławieni, bo to jest takie mocno słowo religijne, ale w Stanach ono jest używane w takim potocznym, codziennym języku, ale ja uważam, że my wszyscy mamy jakiś cel i sens życia, który czym szybciej odnajdziemy, chociaż podejrzewam, że i tak na koniec życia powiem coś innego o swoim życiu, czym szybciej go ogarniemy, jakby uświadomimy sobie, to te życie po prostu będzie lepsze. Czy te życie będzie w dobrobycie, czy w cierpieniu, które ja też przechodziłam i przechodzę też każdego dnia, bo to nie jest tak, że jak jesteś osobą z ekranów, telewizorów, Instagrama, czasopism, gazet, czy wielkich eventów sportowych, że ty nie masz problemów. Masz problemy i to od ciebie zależy, jak ty będziesz po prostu z tymi problemami na co dzień dealować, a sport mi to właśnie dał umiejętność radzenia sobie z tymi życiowymi problemami. No ale tak jak mówię, w życiu powinniśmy odnaleźć sens i ja czytam sporo książek, ale ostatnio jak przeczytałam właśnie Człowiek w poszukiwaniu szczęścia, ta książka ułożyła mi w mojej głowie to, co ja zawsze chciałam sobą wyrażać, że ja mówiłam często o tej ciężkiej pracy, determinacji, o celach, marzeniach, ale to jest sens, bo w moich przygotowaniach było dużo cierpienia i tam właśnie Frank mówi o tym cierpieniu, na przykładzie akurat bycia w Holokauście, bycia w obozie koncentracyjnym. I my często mówimy, co to za życie, nie wiem, mam chore dziecko, to jest cholernie trudne, to tylko możemy sobie wyobrażać, jeżeli z tym nie obcowałyśmy, ale zastanawiamy się, czemu ja mam takie życie, a nie inne. I możemy usiąść, rozłożyć ręce i nie robić nic, a możemy jednak wziąć ten sens naszego życia, który czasami jest w trudzie i po prostu żyć po swojemu, pomimo właśnie tego trudu codziennego. I to jest mega, mega, mega ważne, ale nie wiem, skąd to się bierze. Myślę, że to jest misja, którą dostałam, bo wydarzyły się w moim życiu cuda i ja widzę rękę Boga w tym i nie wiem, tak po prostu miało być, że ja odnalazłam siłę, że teraz odnajduję siłę. Wiecie, ja tu weszłam, nie chcę o prywacie mówić, ale weszłam i wiesz, jakąś ciężarówkę ostatnio miałam prywatną, ale weszłam i mówię, no dobra, trzeba to ogarnąć, ciach. Wiesz, usiadłam, popłakałam, jak zawsze, ale zbieram się zaraz i po prostu działam, bo szkoda tracić dni na to, żeby siedzieć i tylko płakać, rozkminiać. Po prostu albo jest problem, albo jest wyzwanie i nawet jeżeli mam problem, to ja szybko jakby przekształcam ten problem w wyzwanie i to realizuję i się nigdy nie zatrzymam. Nigdy nie zatrzymam i nigdy jakoś nie należę do osób takich super bystrych i super inteligentnych, bo byłabym chirurgiem, bo zawsze chciałam być lekarzem, ale zabrakło mi tej odwagi i determinacji do nauki. No ale coś we mnie jest, że robię taką szybką matematykę, chociaż matmy nie lubię, a moje dwie siostry są księgowymi i lubią matmę, ale no szybko pojmuję, procesuję rzeczy. Tak i tak jak mówisz, nie potrafisz się, czy nie chcesz, może nie potrafisz się zatrzymać i my się bardzo dobrze nie znamy, ale ja poprzez naszych kilka wiadomości, jakieś tam sobie, no oczywiście jak każdy człowiek, wyobrażenie Ciebie wysnułam. Przede wszystkim wyobrażenie jedno to jest, że żyjesz od jetlagu do jetlagu i że to Cię nie zatrzymuje. A coś o tym wiesz. Tak. I że się bardzo wywiązujesz ze swoich zobowiązań czy danego słowa. Nie było wiadomości, na którą byś mi nigdy nie odpowiedziała, prędzej czy później, co nie jest normą, bo pisałam do wielu ludzi.
Więc jest też w tobie, oprócz tego, że determinacja, ciężka praca, to został też taki bardzo duży, mam wrażenie, szacunek do drugiego człowieka. Mimo tego, że no umówmy się, mogłaby ci soduwa do głowy uderzyć. Jak myślisz, co sprawiło, że jednak dalej tak mocno stąpasz po ziemi? Przychodzę do ciebie i mówię, akurat urodziłaś dziecko, jesteś w ciąży i masz raka. Usuwasz, jest ryzyko śmierci, akurat jeszcze jak był ten czas, że dobra, dziecko nie przeżyje, trzeba usunąć ciążę, a ty wybierasz ciążę i przyjmujesz lekką chemię i ten rak się rozwija. Wiesz, jak jest gospodarka hormonalna, jak ci wybucha, jak dziecko przychodzi na świat. I dziecko się rodzi, przeżywa, a tobie ten rak tak się odżywia i za 3 miesiące umierasz. I ci to mówię i co mówisz? Co sobie myślisz? No co ty? To nie jest prawda. A namacalnie znam taką historię. Więc ludzie się dziwią, czemu tak żyje, czemu chce żyć. Ktoś przychodzi i ci mówi, że za rok ciebie nie będzie, nie? No mówimy, mnie, to dotyczy każdego z nas. I wiesz co, miałam tą świadomość, odkąd była małą dziewczynką i historia, o której mówię, to jest historia mojej przyjaciółki, siostry. Jak wy myślicie, że ja lubię żyć, to ta dziewczyna lubiła żyć. I my nie możemy narzekać. Możemy oczywiście, jeżeli mamy cierpienie, mamy prawo ponarzekać totalnie. Mamy do tego prawo, ale te ciężarówki nasze nie są tak duże jak ciężarówki innych ludzi, jak ja to mówię. I dlatego mnie tak twardo trzyma przy ziemi, bo po prostu obcuję z tym na co dzień, że poświęcam swój wolny czas takim dzieciom i po prostu zachodzę sobie wtedy tak, wiesz, w głowie, że no kurczę, co jest moim problemem? To, że mam wybrać kolor paznokci, który i tak zawsze jest taki sam albo podobny, czy moim problemem jest to, że mogę sobie, nie wiem, kupić kolejne Porsche, na które oczywiście 10 lat temu mnie nie było w ogóle stać na jakikolwiek samochód, bo pożyczałam od rodziców, jak trenowałam, ale to jest taka wartość świata. Ja wiem, że my świata nie zbawimy, ale chociaż spróbujmy się postawić w sytuacjach ludzi, którzy naprawdę mają trudne życie i to mi pozwala naprawdę twardo stąpać po ziemi i ja w ogóle cieszę się, że mogę swoje social media, bo to jest ogromna odpowiedzialność. To nie jest to, że tylko to jest maszyna do zarabiania, jakieś narzędzie do zarabiania, ale w social mediach spoczywa bardzo duża odpowiedzialność na osobach, które kreują content. Nieważne, czy to jest content rozrywkowy, bardziej publicystyczny, etc., modowy i tak dalej. Ciąży na nas ogromna odpowiedzialność, bo po drugiej stronie jest osoba, która naprawdę to chłonie i może mieć na tą osobę duży odzew. Ale gdy wrzucam, też chcę promować różne akcje. I jak słyszę, że ja promuję akcje, bo chcę, nie wiem, jakby swoje grzechy, albo wybielić się za swoje grzechy, albo jakby usprawiedliwić za to, że nie wiem, mogę sobie właśnie kupić te Porsche czy nie, akurat teraz mówię tak odjechanie, to ja ludziom wtedy mówię, że ja pierwszą akcję charytatywną zorganizowałam, jak miałam lat 11, gdzie moi rówieśnicy myśleli o tym, jaką karteczką się wymienić. Też to robiłam, jaką lalką, jaką piłkę kupić. A ja już miałam ten altruizm w sobie, bo myślałam o ludziach, którzy tego potrzebują. I to robię do tej pory. Ja przed każdą walką, to co mi pozwalało osiągać rzeczy wielkie, to było to, że ja przed każdą walką i po każdej walce szłam do olsztyńskiego czy do innego szpitala, zaraz jadę do Wrocławia, do szpitala dziecięcego na onkologię. I to bardzo mocno mnie trzymało przy tym, kim jestem, nie? I już po wielu latach straciłam przyjaciółkę. Ja walcząc o innych, wiesz, nie potrafiłam zawalczyć o osobę, którą kochałam i to jest bardzo trudne, nie? Dla mnie jeszcze jako dla wojowniczki, ale wiem, że po prostu to mi dało jej historia, bo oczywiście jak odchodzi ktoś i ci mówisz, czemu, dlaczego? Jeszcze jak jesteś osobą wierzącą, mówi, no co ty, nie ma Boga, bo jak on może takie coś zrobić? No nie, w tym wszystkim jest jakiś głębszy sens. Ja odrobiłam lekcję taką, że musimy walczyć o każdy dzień, o każdy uśmiech, o każdego człowieka, o każdą sytuację, bo jak tej osoby nie ma, to ty mówisz, czemu nie zrobiłam czegoś więcej? I ja zawsze to miałam, ale musiałam tego jeszcze raz doświadczyć, żeby ogarniać teraz życie za 5 osób dziennie, nie? To jest taką petardą.
to jest smutne i wielu ludzi mu powie znowu, że no, świata się nie zbawi, ale cholera jasna, właśnie takie rzeczy pozwalają nam doceniać bycia wdzięcznym, thankful and grateful za wszystko, co mamy. To są, ja mówię, u nas takich słów się w Polsce nie używa, a w Stanach jest to codziennością. Ludzie to postują na swoich Instagramach, na swoich social mediach. Mówią o tym, że są wdzięczni za to, co mają i kim są. I my też powinniśmy być wdzięczni, a wtedy świat będzie lepszy. Powiedziałaś takie słowa o inteligencji, bystrości i o byciu chirurgiem. Nie będę powtarzać, bo nie do końca się z tym zgadzam. Ja czuję, że ja byłam chirurgiem, zwłaszcza w walce z Penę, jak te ciosy precyzyjnie wchodziły i twarz była cała we krwi. To prawie jak operacja chirurgiczna. Nie, mówię o tym dlatego, że uważam, że to wymaga ogromnej inteligencji, żeby świadomie potrafić się jednak zatrzymać, bo jak dzieje się coś złego, szczególnie tak bardzo złego, to mimo wszystko jest ciężko świadomie się zatrzymać i być wdzięcznym. I uważam, że mimo wszystko to świadczy o ogromnej twojej też inteligencji, bo to nie jest łatwe. No nie jest łatwe. I dlatego odpowiem chyba trochę na twoje pytanie, dlatego w Polsce tak mało się o tej wdzięczności mówi, bo to wbrew pozorom jest bardzo trudne, mimo tego, że każdy z nas może gdzieś tam w zaciszu swojego domu tego dokonywać. Bo każdy ma swoje mistrzostwo świata i w każdym domu, gdzie jest, nie wiem, dobrobyt bądź jest walka o przetrwanie, tam ma prawo być szczęście, ma prawo być miłość i możemy być wdzięczni. Okej, zawsze może być lepiej, ale zawsze może być gorzej. A jak jest gorzej, to my wtedy rozkładamy ręce, a jak jest lepiej, to my tego nie doceniamy. Doceniamy to, cholera jasna. Wspomniałaś o dzieciach. Masz też swoją fundację. To jest trochę takie gdybanie, ale tak się zastanawiam, co w Twoim odczuciu moglibyśmy my jako społeczeństwo robić lepiej? Jak moglibyśmy lepiej edukować dzieci, żeby one lepiej potrafiły nie sobie radzić w życiu, ale też bardziej potrafiły spełniać swoje marzenia i myślały o tym trochę tak jak ty. Na zasadzie, że to jest możliwe, co ja sobie myślę, a nie na zasadzie nie, to się na pewno nie wydarzy. Dawać im poczucie to raz, że bezpieczeństwa, bo dużo jest niesprawiedliwości systemowych i to akurat widzę, jak chodzę do domów dziecka. Ostatnio też tam byłam, ale w ogóle robię im Dzień Dziecka w październiku i mam nadzieję, że to się uda. Już chciałam ostatnio postu, już mam tyle osób chętnych, żeby pomóc i to będzie zajebiste, ale myślę, że powinniśmy dać dzieciakom poczucie takiego bezpieczeństwa i tego, że są doceniane. Nawet często słyszę, że z niego piłkarza nie będzie, moje dziecko chodzi na tą piłkę, ale z niego piłkarza nie będzie, bo on taki ma meja. Ja mówię, mamo, doceń to, powiedz, że jest super w tym, co robi. Oczywiście ja nie mówię, żeby to dziecko oczywiście wychwalać, że jest Messim czy Robertem Lewandowskim, ale dać mu poczucie tego, że coś robi dobrze czy źle, ale dać mu poczucie wsparcia w tej drodze, której właśnie jest. I uważam, że to jest bardzo ważne. Ja często myślę o tym, kim bym była, ale to jest gdybanie. Gdyby moi rodzice faktycznie powiedzieli, ale ty masz dryg do tego sportu, idź. Oni mi nie zabraniali, oni mnie nie odciągali. Chodziłam na SKS-y, reprezentowałam szkołę we wszystkich możliwych drużynach. Mi to się w ogóle w Stanach bardzo podoba, bo w szkole na każdym poziomie masz sport i dzieciaki po prostu muszą. Tam nie ma wymówek, że masz zwolnienie z WF-u, tylko musisz chodzić na zajęcia sportowe. To ja myślę, gdzie bym była, bo ja dopiero w wieku 16 lat, gdy poszłam zgubić kilka zbędnych kilogramów, ja zaczęłam myśleć w ogóle o tych zmianach, które zachodziły w moim życiu fizycznie i psychicznie, jak zaczęłam trenować, bo wcześniej to był tylko sport dla zabawy, ale jaki to ma wpływ na mnie i że ja mogę przerodzić moją pasję w pracę. Było może dla niektórych późno, ale to był też dobry wiek, bo gdzieś już to jest ostatni skok pokwitaniowy u dziewczynek, u mężczyzn jest trochę później, chociaż myślę, że to się już też się przesunęło już. Ale
wtedy pojęłam to, że faktycznie ja mogę wziąć los w swoje ręce i że mogę być tym sportowcem, gdzie może przez to, że byłam płótna, byłam zakompleksiona, chociaż nie pamiętam tego, mogło tak być, pewnie ukrywałam to pod bardziej luźnymi ciuchami, ale ja poczułam, że ja mogę być sportowcem, że ja mogę osiągnąć mistrzostwo Polski, Europy, świata i pójść cholera jasna dalej, nie? Użyłaś słów, które... Ale myślę, że bardzo ważne uczenie z dzieci wrażliwości na drugiego człowieka. Ja chodziłam do szkoły w ogóle z oddziałami integracyjnymi. Większość to były osoby pełnosprawne, ale nas uczono wrażliwości na te osoby niepełnosprawne. Ja myślę, że ta szkoła dużo wniosła do życia mojego, mojej siostry i wszystkich, z którymi się uczyłam. Oczywiście czasami ktoś próbował szykanować te dzieci niepełnosprawne, chociaż szybko te dzieci były przyprowadzane do porządku, ale myślę, że to uczy ogromnej wrażliwości. Powinniśmy dzieci uczyć edukacji seksualnej, powinniśmy dzieci uczyć ekonomii zarabiania pieniędzy i tego, że pieniądze to nie tylko materializm i zło. My powinniśmy uczyć tych dzieci zaradności przede wszystkim, bo znowu my jakąś lekcję musieliśmy odrobić za naszych rodziców i to nie była wina naszych rodziców, tylko czasy, w których żyli i dziadkowie, którzy przeżyli wojnę, gdzie wszystko było odbierane i że jak to chleb wyrzucisz, jak to kurczę, głodna jestem, mówię o chlebie i mi burczy w brzuszku, ale że wszystko było zabierane, że jedzenia nie marnować, że doceń to, co masz, chodź w ostatniej, szmatce i ceruj ile możesz. No nie, jeżeli masz możliwości, to kup kolejną szmatkę i kup kolejny bochenek chleba czy coś innego. A te dzieci znowu nasze w tych czasach widzą ścianę płaczu, tak zwany bankomat i one myślą, że ta plastikowa karta to nie wiem, jak stworzenie bohatera w grze. No niestety pieniądze same się nie zrobią i fajnie uczyć się dzieciaki tej zaradności, ale to oczywiście tych rzeczy, które moglibyśmy dzieci nauczyć jest dużo, dużo więcej. Ale sport na poziomie totalnie amatorskim naprawdę nie daje siły mięśni, a daje siłę głowy i ty najlepiej też o tym wiesz. Tak, ja uważam, mimo że ja sportu nie uprawiałam na takim poziomie, ja tańczyłam, więc to trochę ale inaczej. Taniec to sport i wiesz co, ostatnio byłam na Harvardzie, gdzie były zebrane 40 sportowców i była baletnica, jakby 3 reprezentantów baletu i właśnie ta pani profesor mówi, co myśli, ona jest w ogóle mega śmieszna i mówi, co myślicie, co tutaj tancerze robią? No właśnie 2 sezony temu, jak zrobiłam kolejną edycję tego projektu, to była pierwsza baletnica i mówi, przekonała mnie do tego, że to jest sport. No, mówi, zaczęła jej opowiadać właśnie, jak wyglądają przygotowania, wszystko. Tancerze są sportowcami i trenują bardzo, bardzo mocno i dużo. Tak, tu akurat się zgodzę i tak jak mówisz, potrzebujesz chusteczki? Możemy ci przynieść, bo to... Tak? Nie, ale no po prostu wiesz, żebyś się też nie męczyła. 2 osoby mnie tylko znokautowały, jesteś 3, widzisz? Nie, bo wiesz, format naturalny, więc zawsze jak czegoś potrzeba, to ja się totalnie tego nie wstydzę i to mnie wzrusza i będzie wzruszać, ale ja dlatego często ludzie nie rozumieją, mówię... To ja jeszcze wrócę do tego. Nagrywałam ten spot kiedyś dla Cancer Fighters. Właśnie musiałam nam powiedzieć te słowa. Myślisz, że to ciebie nie dotyczy? Nie, to dotyczy każdego z nas, cholera jasna. I nasze życia są piękne, kolorowe, a znowu jak się dzieje nam krzywda, to ta krzywda u nas jest najgorsza. Ja wam mówię, że nie jest najgorsza, nie? Że sobie z nią poradzicie, choćbyście naprawdę szli totalnie ciemną doliną, nie? To wszystko góra będzie. No tak, bo czasami lubimy się za bardzo licytować. Za mocno. Ale wracając jeszcze do tego wątku nie tańca, ale sportu generalnie, to akurat się tutaj w 100% zgodzę i my, zanim się pojawiła Zoja na świecie, to zawsze rozmawialiśmy, że nie będziemy jej narzucać absolutnie, jaki to ma być sport i co to ma być, ale coś będzie musiała sobie wybrać, tak. Bo uważam, że to jest taka wartość porównywalna tylko z jeszcze jedną rzeczą, nie wiem, czy się zgodzisz, a masz w tym też doświadczenie, co podróżowanie. To są dla mnie... Total. Tak, to są dla mnie 2 inwestycja rzeczy. w siebie. Szkoda, że ja tak późno zrozumiałam, że inwestycja też w naukę, ja nie byłam jakąś złą uczennicą, byłam średnią dobrą uczennicą, ale inwestycja w naukę to w ogóle inwestycja w siebie jest najlepszą inwestycją, która zawsze
wcześniej czy później totalnie zaowocuje. A to, co mówisz o dzieciach, ja mam przykład mojej koleżanki, która jest samotnie wychowującą matką, tak się mówi poprawnie, tak? Tak. Dziecko i oczywiście czasami młody nie chce pójść na zajęcia, on mówi, dobrze, nie chcesz iść na to, ale idź na to i ktoś powie, o, zmuszasz dziecko. Nie. Bardzo ważne jest nauczenie dziecka dyscypliny i odpowiedzialności też za jakieś wybory i to nie jest tak, że on nie lubi sportu, on kocha sport, ale bardzo często jest tak, ale ważne jest dziecku pokazania tego, że będąc zdyscyplinowanym człowiekiem, już za dzieciaka, chociażby w sporcie, który na tym etapie dziecięcym jest zabawą, jest bardzo prosty, bo spędzasz czas ze znajomymi, oni z rówieśnikami spędzają ten czas, ale to pomoże im w życiu dorosłym być bardziej zdyscyplinowanym i zorganizowanym. I to, co powiedziałaś, cokolwiek, pomyślałam teraz o tym młodym, cokolwiek, ale żeby to dziecko robiło, bo to naprawdę zaowocuje w przyszłości, a dzieci się lenią, bo rodzice są leniwi i nie chcą iść. Ja wiem, że utrzymanie dziecka, praca, cały ten proces organizacji, ja w tym jestem codziennie przy tym, jest bardzo trudny, ale uwierzcie mi, że jeżeli poświęcicie tu dodatkową godzinę 2 razy w tygodniu, czyli 2 godziny dla dziecka na ten sport, to naprawdę ten owoc będzie duży. Usłyszałam ostatnio takie zdanie a propos dyscypliny, że dyscyplina to jest wykonywanie codziennie tych samych czynności bez żadnej gwarancji, że to ci przyniesie jakiekolwiek rezultaty. A czym dla ciebie jest dyscyplina? Dlatego tak ważne jest w czymkolwiek robimy, cokolwiek robimy, czy to sport, czy nauka, muzyka, artyzm i tak dalej. Ważna jest ta wiara i pomoc, pokazanie wszechświatu, że ja na to zasługuję, bo szczęście sprzyja lepszym, ale jak jesteś w zgodzie ze sobą, ciężko pracujesz i się nie poddajesz pomimo tych kłód, które są rzucane każdego dnia, to jest tylko próba, jak bardzo chcesz, aby te marzenia żyły i jak bardzo chcesz, żeby ten cel, który sobie obrałaś i jesteś zdyscyplinowana, żeby on po prostu istniał i po prostu... Ja przez wiele lat mówiłam, że to ciężka praca doprowadziła mnie do rzeczy wielkich i sobie dopiero w 2016 roku uświadomiłam, że to była dyscyplina, że to właśnie dyscyplina powoduje, że ja codziennie to robię, pomimo że jest to trudne, ja codziennie to robię, jest ta konsekwencja, jest ta ciężka praca, jest ta celowość, osiąganie tych celów, realizacja tych marzeń i jest kolejny etap i to są tylko etapy w naszym życiu, ale te etapy tworzą całą naszą piękną historię, jakie jest życie, bo możemy być, nie wiem, ja mam siostrę bliźniaczkę, nie jesteśmy podobne, ale możesz być z kimś podobna fizycznie, podobna z zachowania, z charakteru, ale tak naprawdę każdy z nas jest totalnie inny i piękny w tym, że jest piękna książka też, Zielone światła Matthew McConaughey. Tak. Chyba I każdy on ma. mówi o tej, że my jako ludzie, właśnie to, co też przed chwilą powiedziałem, przychodzimy i tak, u mnie tak źle, no i się oceniamy siebie nawzajem, a my powinniśmy celebrować właśnie to, że jesteśmy inni i to jest tą wyjątkowością naszej przyjaźni, relacji, w ogóle życia. To, że jesteśmy cholera jasna inni, czasami tak podobni, ale tak różni. Tak, i to jest mega ważne. Bardzo nie chciałam z założenia, żeby ten podcast był dzisiaj jakoś bardzo mocno o twojej takiej karierze sportowej, dlatego, że po prostu już sporo też na ten temat mówiłaś. Oczywiście. Natomiast pojawiło się takie stwierdzenie, też już twoje użyte, a moje napisane na kartce, więc trochę mi się śmiać chciało, że to jest wierzchołek góry lodowej. I oglądając wczoraj dokument z tobą, tak sobie bardzo się zastanawiałam, co w tym procesie dla ciebie przygotowań było najtrudniejsze, bo rozmawiałyśmy też przed nagraniami o ludziach, którzy cię otaczają. Ty jesteś też, już słychać, mimo wszystko bardzo wrażliwa i jesteś altruistką i wydaje mi się, że tam jest taka wielowątkowość w tych przygotowaniach, że zaryzykowałabym stwierdzenie, że nawet samo wyjście na ring może już być w gruncie rzeczy
z tego wszystkiego najłatwiejsze. W sensie oczywiście, że to jest trudne, ale to już jest taki moment, kiedy wskakuje adrenalina, tak ja sobie tak wyobrażam, już całe te przygotowania, to wszystko masz za sobą i teraz już się dzieje po prostu. Ludzie nie rozumieją, że walka jest wisienką na torcie. Jak zawsze dochodzi do tych takich mocnych face-off, gdzie jest największy wyrzut w ogóle adrenaliny, emocji, wszystkiego innego. Uwierzcie mi, że jak schodzimy z tej sceny, jest dosłownie cisza. Przeżyłam 2 huragany na Florydzie, czy 3. Jak huragan przychodzi, to jest taka, nie bez powodu się mówi cisza przed burzą. Słuchajcie, wszystko stoi. Ty słyszysz z newsów, że idzie huragan, nie wiem, 1, 2, 3, 4, 5 w skali, a ty widzisz, jak palmy stoją. Powietrze jest gęste. A 3 godziny później przyjeżdża ci pociąg pod domem. Że to jest taki pęd tego huraganu. Ale my schodząc ze sceny, jak jest ten wyrzut, taki huragan, my schodzimy, już jest cisza. Jakby był taki dźwięk, taki... I ten dźwięk trwa przez 24 godziny, czy tam 36 godzin do walki. Oczywiście jest ten wyrzut adrenaliny w dniu walki i są jakieś emocje, ale to już jest cisza przed burzą. I już samo to, że wejdziesz do oktagonu i nieważne, jaki będzie wynik walki, bo w tym sporcie nie ma pierwszego, nie możesz zająć jakby drugiego miejsca. Pierwszego, drugiego możesz być zwycięzcą albo przegranym, a to słowo przegrany w ogóle takie jest zbyt mocne. Już wchodząc do oktagonu, tym bardziej do oktagonu najbardziej prestiżowej organizacji MMA na świecie, go jest UFC, to już jesteś zwycięzcą. I ja sobie zawsze to mówiłam, wchodząc do oktagonu, bo często się ludzie pytali, co było w mojej głowie. Jak robiłam ostatni krok, robiłam wdech, patrzyłam na ludzi, bo ludzie są moją energią. Nie ma sportu bez kibiców żadnego. Ale ja sobie mówię, Jay, wyjdź i zrób wszystko bez względu na wynik, bo ta ciężka praca jest już za tobą i to, co się wydarzy, jest w jakimś stopniu zależne od twojego wytrenowania i tego, jak się pokażesz, ale też jest przeciwnik, jest przeciwniczka, która się przygotowywała. Jest też wiele innych wpływowych, jak wyspanie, regeneracja, nawodnienie po tym ważeniu, ale powinniśmy się właśnie doceniać za to, jak my sobie radzimy z tymi codziennymi walkami w życiu codziennym i to, jak się przygotowujemy do tego base campu. Ja nie mówię o kampie sportowym, tylko mówię o kampie na wyprawę na Monteverest, nie? Ważne jest to przygotowanie, bo jak ja nie wezmę ze sobą wystarczającej ilości odzieży, nie wiem, uprzęży, karabinczyków, czy wystarczającej długiej ilości liny, to mi tej liny zabraknie. I będę tego żałować, cholera jasna, że byłam o krok od zwycięstwa, albo ataku szczytowego, zdobycia tego szczytu, a ja nie zrobiłam wszystkiego. Dlatego bardzo ważne są te przygotowania. Ale ja to też przenoszę na życie codzienne, bo my często pragniemy zmian, my się boimy zmian, a zmiany są potrzebne w naszym życiu. I moi drodzy, one wcześniej czy później wyjdą nam na dobre. Tylko że my zaczynamy zmieniać partnera, partnerkę, zaczynamy zmieniać naszych rodziców, otoczenie, miejsce pracy, ale zapominamy o najważniejszej zmianie, o zmianie siebie. Ale jeżeli chcemy poczynić w ogóle jakieś zmiany i osiągać te własne mistrzostwa świata każdego dnia w życiu prywatnym czy zawodowym, musimy te zmiany zacząć, cholera jasna, tutaj w sobie. I tak krytycznie spojrzeć na siebie, co jest dla nas najtrudniejsze często. A tak z czystej ciekawości, wracając do tej adrenaliny, bo tak sobie myślę, że to jest mimo wszystko bardzo uzależniające uczucie. Próbowałaś potem właśnie znaleźć Znalazłam sport kolejny. Ja teraz mam 6 sportów, w których chcę się bardzo mocno spróbować, ale o dziwo to rajdy skradły moje serce, nie? Że ten wyrzut adrenaliny, który mam, a jest to zupełnie inny sport, jaki uprawiałam, bo finalnie jest ta głowa, te skupienie, ogromne psychiczne zmęczenie, które doprowadza do zmęczenia fizycznego. Ten strach, niepewność. Ja tylko tak to powiem. To jest niesamowite. No. Czyli da się, bo tak sobie... Ale ja nie dam rady funkcjonować bez tego. Nie dam rady i ja muszę być na takim on the go cały czas. Muszę coś robić. Cały czas się rozwijam. Jak nie kursy, jak nie kolejne projekty, studia czy sporty. Ja po prostu muszę. Niektórzy lubią pójść do domu, ja nie mogę. Zaryzykuję mimo wszystko stwierdzenie, że... Może uciekam przed czymś, nie wiem, może tak. A to już dla psychologa, wiesz, do przeanalizowania. Ale zaryzykuję stwierdzenie, że jak już ktoś raz poczuł taki poziom adrenaliny,
to będzie go szukał, myślę. Robimy się coraz bardziej ostrożni i nie wyobrażam sobie, jaka będę ostrożna, jak już zostanę mamą, ale my się robimy ostrożni po prostu z wiekiem, nie? Kiedyś bym zrobiła bardziej jeszcze hardkorowe rzeczy, a już teraz mówię, nie jestem tego pewna. Jeżeli chcecie, żebym tworzyła jeszcze więcej wartościowych treści, takich jak do tej pory, to bardzo Was proszę, subskrybujcie mój kanał, polubcie, udostępnijcie, wspierajcie mnie na tyle, na ile jesteście w stanie, a ja obiecuję, że będę tworzyła jeszcze więcej wartościowych rozmów z jeszcze bardziej wartościowymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Coraz więcej na szczęście, ja tu też dużo na ten temat mówię w swoim podcaście i coraz więcej się też mówi o jakby kwestii tego, jak ważną rolę w sporcie odgrywa głowa, psychika i to całe otoczenie. Jak Ty sobie w ogóle radziłaś z tak ogromną presją jednak? Wiesz co, myślałam, że ja to tak, to jest znowu ostatnio, słuchając podcastów, w ogóle ostatnio zajebisty podcast słyszałam, Marianna Górczyk. Tak. Jak ma Marianna? Okolice ciała chyba. Tak, w ogóle to dziękuję za to. A Marcelina Zawadzka coś rzuciła. Mówię, jestem ciekawa, bo ja w ogóle Instagram jest piękny, tak jak o tym mówiłam, bo ja polecajki książkowe, podcastowe, coś czerpię z tego właśnie i się sprawdza to często, chociaż my możemy powiedzieć, że ten film był kiczowaty, ta książka słaba, ja w to nie wierzę. Ja wtedy jeszcze bardziej chcę to przeczytać albo obejrzeć, żeby to tak jak z ludźmi, nie? Jak się poznaje. No ale to był piękny podcast, a zaczęłyśmy mówić bo mówisz, że w podcastach poruszasz temat mentalny, tak? Tak, że jaką rolę w tym wszystkim, w tym sporcie, który jednak kojarzy nam się bardziej, tak jak pokazywałaś, siłą mięśni, fizycznością, jaką rolę jednak tutaj gra w tym wszystkim głowa? Bo wiesz, 100%. Wielu sportowców poległo, wielkich sportowców na tym właśnie. I znam, wiesz co, u nas jest to tak, że wiesz, znam wielu chłopaków, którzy trenują na macie, wielcy, umięśnieni, silni, mistrzowie treningu, mistrzowie sparingu, a wychodzą do walki, są jak małe dziewczynki, a to się okazuje, że siła jest kobietą i wychodzi i hashtag uderza jak dziewczyna nabiera zupełnie nowego znaczenia. No i faktycznie ta głowa ma chyba całkowite znaczenie, bo bez głowy my nie będziemy w stanie się zdyscyplinować do treningu. Ja pokochałam sport nie za to, że ja mogłam się wyżyć. Ja nigdy nie potrzebowałam wyrzucać z siebie złej agresji, emocji. Może mam jakieś lekkie ADHD, nigdy nie stwierdzone, bo ja zawsze musiałam być też w ruchu, co kochałam i do czego każdego zachęcam, nawet na spacery, ale ja pokochałam sport właśnie za to, że ja się mierzyłam ze sobą od pierwszego treningu. I ja patrząc na tych ludzi, którzy rezygnowali, mówię, czemu oni odpuszczają? Może są zmęczeni? Może im głowa mówi, że to już czują się zbyt niekomfortowo, czas przestać? A ja mówię, ja zrobię jedno powtórzenie. Pewnie słyszałaś o tej teorii 10 000 przetrenowanych albo przerobionych godzin, żeby dojść do jakiejś perfekcji. Ja się trochę z tym zgodzę, ale ja z każdym treningiem po prostu nie tylko byłam lepsza od moich kolegów, koleżanek z klubu i tym samym przeciwniczek gdzieś moich przyszłych, ale od samej siebie. Ja czułam, że jak ja doprowadzałam swoje ciało do jakiegoś tam bólu fizycznego czy psychicznego i momentu, że już powinnam przestać, to tak jak fajnie się zawsze mówi o tym o opuszczaniu swojej strefy komfortu, że szłam dalej. Ale później jak przeczytałam książkę Kopalnie talentów, na przykładzie biegaczy z Etiopii, z Kenii, golfistek z Korei, czy tenisistek z Kazachstanu i innych, to umysł nam powie, że hej, stop, to już jest niekomfortowe, ale ty możesz powiedzieć, odwal się, ja zrobię jeszcze więcej. I tak się osiąga rzeczy wielkie. I nie tylko te mistrzostwa, które są widoczne w sporcie, czy jakieś nowe wynalezione rzeczy, tylko te mistrzostwa tutaj, nie, dla siebie. No tak, większość z nas jednak czuje się bezpiecznie po oczywiście, prostu. Ale ta głowa zawsze nas będzie ograniczać i limity są tylko w naszych głowach, ale są czasami takie ramy, ściany, których po prostu nie przeskoczymy, nie przebijemy głową, bo jest to zależne od osób trzecich. Ale ten mental jest cholernie ważny, bo właśnie jak dochodzimy do tego krytycznego momentu, że nie chce mi się wstać pobiegać, albo nie chce mi się dzisiaj do roboty, idę na El Quattro, a jest coś ważnego do zrobienia, to my po prostu na te problemy, te rzeczy do realizowania się nawarstwiają. Jestem tą osobą, która działa od razu i to tak wszystko krąży wokół tej głowy.
nie wiem, ja zawsze wiedziałam, że nikt za mnie nie zrobi roboty, że ja, żeby dojść do mistrzostwa, to muszę przetrenować, no. I mogę mieć trenera, który powie, zrób 100 przysiadów, ja zrobię 99 i oszukuję nie tylko jego, przede wszystkim siebie. Ja po prostu wiem, że bez pracy nie ma kołaczy, cholera jasna. I ta głowa mi w tym pomagała, że jak miałam zwątpienie, myślałam o tym, dlaczego zaczęłam, czemu zaczęłam i że nikt za mnie nie osiągnie mistrzostwa świata. I że to jest cholernie trudne. To w jiu-jitsu czy w judo masz pasy i jest takie fajne powiedzenie, kto to jest czarny pas? Biały pas, który nigdy się nie poddał. To jest takie, tam jest wiele etapów do przejścia, bo jest zaraz niebieski, purpura jest później, ale coś tam jeszcze jest po drodze, ja nawet nie wiem. Ja zawsze mówię, że mam różowy pas. Ale to jest cholera jasna, takie obrazowo bardzo wyjaśniające to. No tak, bo to jest takie codzienne wychodzenie ze strefy komfortu, tak naprawdę. Po prostu jak nie chcesz pracować, nie chcesz, ale chcesz coś mieć, to nie da się zjeść ciastka i mieć ciastka. Nie da się, cholera jasna. I to jest bardzo proste. No tak, z jednej strony tak, a z drugiej strony dużo ludzi po prostu to siedź i nie narzekaj, rozumie. Cholera jasna. Tak. Powiem wprost i szczerze, siedź i nie narzekaj. Nie chcę o tym w ogóle słuchać i ja już jestem teraz osobą, która cholera jasna to mówi. Słuchaj, nie chcę tego słuchać po prostu. To są wampiry energetyczne. Ja po prostu uciekam od takich ludzi. Wiem, że są problemy w życiu. Usiądź, popatrz się, cholera jasna, zrób plan i jak widzisz ten daleki plan, ten atak szczytowy na Monteverest, znowu do tego wrócimy, cholera jasna, pomyśl o tym przygotowaniu. Najpierw. Idź kroczek po kroczku. Cofniesz się pół, zrobisz kolejny krok i 2. I mówię ci, że cholera jasna dojdziesz na ten Monteverest, nie? A jaka jest cena? Tak prywatnie nawet. No bo ty jesteś bardzo blisko, tak przynajmniej takie ja mam wnioski. Tak, jesteś bardzo bliska ze swoją rodziną. Jestem patriotką. Tak, ale jesteśmy przed wyborami, idźcie na wybory. Tak, zdecydowanie. Ja już miałam tutaj rozmowę też z panią polityk. Jest tam dużo propozycji w ogóle, żeby to promować, ale to i tak chyba ja swoją postawą to też pokazuję, bo teraz jest dużo tych ruchów i każdy nie jest jakby związany z żadną partią czy i tak dalej. Nie wchodźmy w te tematy lepiej. Ale tak dużo tego jest i myślę, że to jest naszym cholernym obowiązkiem jako obywatela tego czy innego kraju i powinniśmy to zrobić. Powinniśmy pójść głosować, zdecydowanie tak. Ale jeszcze wracając na chwilę do tego pytania, bo godziny treningów, zmęczenie, w pewnym momencie frustracja. No właśnie chciałam się zapytać, tam jest bardzo dużo ludzi wokół ciebie, na przykład w dokumencie, a ja się zastanawiałam, na ile będąc w takim tłumie można się czuć jednak samotnym w tym wszystkim. Można się czuć, bo finalnie ja wiedziałam, że to jest sport indywidualny. Masz 5 czy 6 trenerów, masz dietetyka, masz fizjoterapeutę, jest cały team, management. Ale finalnie to chodzi tu o zaufanie, to jest podstawą, bo musisz im ufać, że oni dobrze robią, żeby ci pomóc się przygotować, bo ty nie możesz wszystkiego robić. Po prostu musiałam być zadaniowa, robić to, co oni chcieli, żeby stworzyć ten pakiet cały. I chodzi tu o zaufanie, ale finalnie to ja wychodziłam do oktagonu i finalnie to jak wygrywałam, to było super, jak przegrywałam, to spadało to na mnie. Oczywiście ja miałam wspaniałych ludzi, jeżeli chodzi o trenerów i team zawsze brał odpowiedzialność za wszystko i szukaliśmy rozwiązania problemu, gdy były przegrane, ale ogólnie to duża samotność. To był trening 2-3 razy dziennie, trenowałam na Florydzie, to był powrót do domu i do domu wracałam pustego, bo nie zawsze mógł być mój, nie wiem, partner, moja rodzina, moi przyjaciele. I to była cholerna samotność i to długa, bo przygotowania do walki potrafiły trwać nawet 12 tygodni, także wyobraź sobie, że potrafiłam tam siedzieć jak taki mnich. Chodziłam do mojej świątyni, jaką był gym i wracałam i to była taka walka trochę z myślami i ta samotność, gdzie ja kocham ludzi, ja potrzebuję ludzi do funkcjonowania, ale gdzieś wiedziałam, że muszę umiejętnie organizować codzienny czas swojej pracy, żeby mieć czas na trening, regenerację, przygotowanie w ogóle do tego treningu, na odnowę biologiczną, jeszcze na nie wiem, wyjście na rower, na deskę czy na supa, wiesz, jak miałam tylko możliwość, ale ja to powtarzam, że sukces to samotność i nawet raperzy o tym rapują i ludzie sukcesu o tym mówią, ale mówimy o tych godzinach wypracowanych. Jeżeli to by było takie łatwe, każdy by to zrobił, ale ludzie nie chcą być samotni, ludzie nie chcą cierpieć, ludzie nie chcą czuć bólu fizycznego, psychicznego, no ale tak się nie osiąga rzeczy wielkich, bo tak jak mówię, jeżeli byłoby to łatwe, to by każdy to po prostu robił. Każdy by to robił. Też tak zawsze odpowiadam na podobne pytania, więc ciekawe.
Masz swoją markę suplementów, tak? Dobrze mówię? Tak jest. MyHerbs, która powstała z moich potrzeb i wiesz, co jest trudne w tym biznesie? To jest bardzo trudny rynek, a że siedzisz, mówię... Bardzo wypełniony rynek Bardzo też. wypełniony rynek. Ale ostatnio wpadka takiej dużej firmy dała mi znowu kolejny case do tego, żeby pokazywać ludziom, żebyście świadomie wybierali. Żebyście nie wybrali suplementów, bo to się stało modne, bo jedzenie jest jałowe i faktycznie potrzebują suplementów, ale żebyście czytali składy i są podcasty, kanały YouTube'owe, wiedza darmowa w internecie, to jest piękne. Możecie się edukować, to, że nie wiem, witamina taka czy inna potrzebuje transportera, żeby to było. Nie kupujcie po prostu witamin, żeby je brać albo suplementów, żeby zawalać swój żołądek, swoją wątrobę, swój organizm. To nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli już macie kupić, kupcie suplement o naprawdę unikatowym składzie, może trochę droższy, chociaż nie zawsze, ale niech on przyniesie naprawdę wartościowe korzyści do waszego życia po prostu. I tyle. Ja tu nie będę, bo słowo najlepsze, dobre, cudowne, to jest tak słowo bardzo ogólnikowe i nie mające już znaczenia, ale ta wiedza, którą możemy zdobyć i później przełożyć ją na właśnie jakość naszego życia, chociażby konsumując lepsze jedzenie czy suplementy i nie chcę słyszeć o tym, że to jest drogie. Dieta oczywiście kosztuje, ale moi drodzy, jeżeli jedząc złe jedzenie teraz, bo zaoszczędzacie, za 10 lat ja wam powiem, że nie będziecie już na tym świecie, albo będziecie borykać się z chorobami i dlatego jest tyle zbiórek zaraz na się pomaga czy na innych, bo chorujemy, są jakieś choroby cywilizacyjne, ale my sami w tym pomagamy, nie dbając o siebie jako świątynię i fizycznie i psychicznie. Także ta marka powstała w ogóle z potrzeb moich, choroby w mojej rodzinie, moich jako sportowca, bo jako sportowiec przez wiele lat kariery nie brałam suplementów, bo też byłam pod agencją antydopingową i bałam się brania suplementów, bo bałam się wpadki, bo suplementy są zanieczyszczone. Powiedziałam o case'ie jednej z polskich znanych marek suplementacyjnych. Cholera jasna, jak ten syf mógł się tam znaleźć? I jeżeli przychodzi szef firmy i mówi, dobra, a my teraz wymienimy wam na próbkę, która była testowana. Teraz była testowana, ja wybieram od substancji, z której produkuje dany suplement. Najpierw powstaje unikatowa formuła stworzona przez dietetyków klinicznych i ludzi, którzy mają know-how w suplementacji. Wybieramy te składniki, wybieramy laboratorium, w którym to robimy. Suplementy są robione w Polsce. To nie są chińskie rzeczy. Testuje nam to laboratorium i my testujemy partię. Żeby nie było czegoś takiego, że nagle znajdujesz tam X, Y, Z substancję, która jest szkodliwa dla twojego zdrowia. Nigdy bym do tego nie dopuściła. I właśnie to powstało z moich potrzeb, ale chcę dać takie mistrzowskie suplementy dla każdego. Nie chciałam być skategoryzowana tylko na suplementy sportowe, bo ja jako sportowiec nie brałam białka, kreatyny, brałam może 3 jakieś suplementy. Nie, właśnie nie. Ale raczej to były witaminy, minerały, zbilansowane jakieś suplementy, które miały spowodować to, że mój organizm był jeszcze bardziej wydajny. Czyli musiałaś sama stworzyć suplement, któremu będziesz w stanie zaufać tak naprawdę. Tak. A ty masz... To jest zadziwiające, to jest w ogóle i wiecie co, wiesz co jest jeszcze, jaki mam problem? Że ludzie myślą, że to jest moja kolejna współpraca, bo ja rozwinęłam social media bardzo mocno, ludzie myślą, że ja komuś twarzuję, nie? Nie, moi drodzy, ja zainwestowałam w to swój czas, energię, wiedzę moją i mojego partnera i zainwestowałam w to pieniądze, gdzie ja mogłabym powiedzieć, dobra, co tam, zapromuję tą czy inną markę, będę tylko promować, niech ludzie to biorą. No nie, jestem sportowcem i ja chcę, żeby ludzie mieli świadomy wybór tego, co robią, żeby to był jakościowy wybór. Nawet jeżeli chcesz sobie wypić lampkę wina czy jakiegoś alkoholu, no oczywiście ja tego nie propaguję, ale wszystko jest dla ludzi w jakichś dozwolonych ilościach. Ale jeżeli chodzi o te suplementy, ja zainwestowałam swoje pieniądze po to, żeby zrobić cały research, stworzyć całą produkcję tego wszystkiego. Także ja nie promuję i nie dostaję za to pieniędzy, ja na to wydaję jeszcze pieniądze. Ostatnio, no tak jak mówię, gdzieś tam słuchałam rozmowy z tobą takiej stricte biznesowej, zresztą bardzo, bardzo interesującej, strony biznesu chyba. I chciałam się zapytać ciebie tak na koniec, bo
że planów zawodowych ty masz dużo, to jestem Bardzo dużo. o tym przekonana i też słyszałam i to na pewno wiem. A co prywatnie jest takim twoim marzeniem teraz, jeżeli ono w ogóle istnieje? Wiesz co, chyba znalezienie tak więcej czasu w domu, ale znowu jak jestem w domu 2 dni, ja nie należę do takiego życia normalnego, jak mają moje siostry 8-godzinnego. Ja kiedyś pracowałam po 16 godzin dziennie, będąc bardzo młodą dziewczyną, mieszcząc w to, jakby uprawiając też sport już na poziomie amatorskim, ale już jako profesjonalny sportowiec, 2 razy dziennie, studiując czasami 2 kierunki nawet zaocznie. Ja nie należę do tego świata, po prostu ja czuję, że to jest jakaś misja, którą muszę zrealizować, ale bardzo ważne jest, ja chronię w ogóle swoją taką prywatność, taką prywatną i te życie partnerskie jest dla mnie bardzo ważne, prywatne i może znaleźć więcej czasu na to, ale fajnie jak ten partner patrzy w tym samym kierunku i możecie też działać. Za miesiąc będę miała pieska, którego zawsze chciałam mieć. W ogóle wszyscy myślą, że Kejtuszka, która jest często u mnie na stories, jest moim pieskiem, a Kejtuszka jest pieskiem mojej siostry. 7 lat temu już chciałam sobie kupić tego pieska, którego kupuję. I chciałam ściągnąć go z zagranicy w ogóle, bo w Polsce ich nie było, a już teraz są. I się strasznie jaram i jest moda na te pieski, ale ja nie idę, bo jest moda, tylko ja się zakochałam totalnie 8 lat temu w tych psiakach. I finalnie podjęłam decyzję, że znajdę na to czas i się nie mogę już doczekać. Jaram się. Tak, jako mama 2 bulldogów francuskich, to powiem, że zwierzęta zawsze... To jest ogromna odpowiedzialność. Ale ta miłość, i to jest też w jakimś stopniu terapia dla nas, właśnie odskocznia od tego codziennego świata. To jest przyjaciel, który nie ma humoru. Widzisz na minutę za drzwi, na ogródek, wracasz i ten pies się cieszy, jakby nie widział ciebie miesiąc. I to jest w tym zajebiste, nie? Tak. I taka nawet anegdota, rozmawiałam ostatnio z Karoliną o endometriozie, która choruje na endometriozę. Wow, to muszę I się okazało, moja siostra na to choruje. Ja też. To takie jest dość uniwersalne. I powiem wam, dziewczyny, jeżeli walczycie o swoją pociechę, bo nie wiem, gdzie to macie, akurat moja siostra miała na drogach rodnych, to była bardzo trudna walka o dziecko, ma teraz dzieciątko. Powiem wam, nie poddawajcie się. I przyszedł moment taki, że były jakieś etapy zajścia w ciąży i to się po prostu nie udało. Masa wydanej kasy, morale zburzone. I ja mówię, znalazłam taki kontakt. A oni mówią, nie, już nie chcemy, teraz nie wyszło, poczekamy. Nie czekajcie, moi drodzy. Tak jak z tą walką o tą moją przyjaciółkę, że żałuję, że nie wysłałam tego badania do Niemiec, bo w końcu wzięłam próbkę i było już za późno. Nawet jakbym miała ją sama zawieźć do Honolulu, bym ją zawiozła do Honolulu. Po to, żeby chociaż 1 dzień dłużej żyła z nami, albo miesiąc. I wam powiem, że jak bardzo marzycie o wyzdrowieniu czy zajściu w ciążę, szukajcie, nie bójcie się. Jeżeli już wydaliście tyle siana, ja wiem, że to jest trudne pozyskać te pieniądze, ale jeżeli macie tą możliwość, zróbcie to. Zawalczcie o swoje zdrowie i o swoje szczęście. I to jest cholernie ważne, bo znowu mam to namacalny przykład i może mnie to nie dotyczy. Buknęło, ale jak jest chora osoba w domu, to choruje cała rodzina. Jeżeli to jest prawdziwa rodzina. Do tego zmierzałam, bo właśnie chciałam ci powiedzieć a propos psów, że się okazało, że pies tak bardzo się utożsamiał z nią, że okazało się, że pies jest teraz po operacji endometriozy. Tak bardzo zwierzęta Słuchajcie, to jest przejmują twój ból, twoje cierpienie, twoje emocje. To są nasze dusze, nie? Takie przyjacielskie. Ale mówię, odnośnie tej endometriozy, nie bójcie się szukać, bo ja już nie będę dawać nazwisk. My trafiliśmy z polecenia. W ogóle Ania Lewandowska w tym też bardzo mi pomogła, bo Ania się zajmuje też dużo kobiecymi sprawami. I tak przypadkowo mówię, Ania, ty nie znasz, akurat był jakiś temat przez nią poruszony. Znała, Ania poleciła mi jedno nazwisko, gdzie to był ktoś naprawdę topowy. I te nazwisko poleciło nam kolejne nazwisko. I słuchajcie, te nazwisko, które zostało polecone przez tego już dobrego kolesia, mówi, pan wcale nie jest dobry. I to jest zadziwiające, że my trafiamy do specjalisty, a ten specjalista, i ja tu nie neguję tego, ten specjalista może nie jest odpowiedni dla nas. Dlatego jeżeli komuś ktoś pomógł, a my mówimy, nie jest dobry, bo on nie pomógł, tutaj chcę właśnie tak jakby wejść na tą dobrą stronę tego, co powiedziałam,
że nie wszystko jest dla każdego i nie każdy jest dla każdego. Tak jak z ludźmi, z jedną osobą się lubisz, z drugą nie. Ale moi drodzy, nie bójcie się walczyć i szukać, cholera jasna i tak, to jest mega ważne. No, dokładnie. I tu też się trochę mimo wszystko to wiąże z tym, co powiedziałaś wczoraj i mówię to jako osoba chorująca na endometriozę, Tak. Też o tym takim trochę wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, bo z Karoliną też doszłyśmy do tego, że jednak na przykład dieta i dbanie o siebie w tym całym procesie też będzie miała ogromne znaczenie, ale to już jest jakiś tam wysiłek, który trzeba rzeczywiście w to ostatnio włożyć. ze znajomymi też rozmawiałam, też walczą o dziecko od wielu, wielu lat, już się poddali, też endometrioza to krzyżuje. I mówię, to czemu nie mówicie? Zobaczcie, my tu udało się ogarnąć. Była strata też dziecka u mojej siostry, ale później, wiesz, był ten efekt, że jest młody. Ale ja mówię, to czemu nie mówicie? Pomóżmy sobie w tym wszystkim. Ale to właśnie wyjście naprzeciw tym problemom, które mamy. I po prostu u mnie to jest bardzo wyraźne. Słuchajcie, podnieście gardę, stańcie przed lustrem i sobie powiedzcie, będzie to trudne, ale się z tym zmierzę, nie? I tego wam życzę, bo mówię, możemy siąść i płakać nad rozlanym mlekiem, ale cholera jasna nie warto, bo życie jest piękne i zbyt szybko nam ucieka. I ostatnio mi to wpadło, te zdjęcie, jak masz taką młodą dłoń i tą starą dłoń starszej osoby, już pomarszczoną, doświadczoną bardzo. I tam jest, że bierz, w ogóle czerp to, bo bierz z tego jak najwięcej, bo to szybko przemija i tak faktycznie jest, nie? Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo. Cieszę się, że w końcu nam się udało spotkać. Szybkie to było, słuchaj. Myślę, że nie takie szybkie. Nie szybkie? Po powyżej godziny na pewno jest. Ale nie, że szybkie umówienie się było. A szybkie, że, tak. Oczywiście trochę czekał się, ale że tak naprawdę na spontanie to było. Bo Ty szybko działasz bardzo. Trochę tak jak to jest ja. dobry nawyk. To jest dobry nawyk. Nie odkładanie rzeczy na tak. później. Połykanie tych najbardziej obrzydliwych żab. To w marketingu tak się mówi. Także dziękuję ja Tobie Ci bardzo dziękuję. Dziękuję, że przede wszystkim poruszasz tematy, o których ludzie się boją. I ja sama korzystam z podcastów i naprawiam się sama jako człowiek, jako kobieta, czerpiąc właśnie inspirację od takich ludzi jak Ty, osoby, które zapraszasz. Bo jak powiedziałam o tej endometriozie, nie dokończam. My myślimy, że ta druga osoba właśnie nie ma tego problemu, a my nawet nie wiemy, z czym ta musi kobieta, czy mężczyzna, czy ty dziecko borykać. I czasami te najbardziej wyidealizowane, piękne domy, tam się dzieje najwięcej trudu i walki. Także doceniajmy to, co mamy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.